Cześć! Chcieliście? No to macie. Nagrywamy razem z Dianą kolejny odcinek. Cześć! Dzisiaj porozmawiamy o dwóch metodach wykonywania kików. Będzie odnośnie tych, które mam ja, czyli na labretach albo ewentualnie na sztangach, oraz o tych, o których opowie Wam Mobi. Czyli z zastosowaniem mikrodermali. Zobaczycie to za chwilę. Najpopularniejszymi kolczykami, które się zakłada do policzków, są labrety. Jak widzicie, są one dość długie, natomiast tak naprawdę cała długość tego kolczyka zależna jest od Waszych warunków anatomicznych i jest dopasowywana przez piercera. Można zakładać dwa rodzaje materiałów. Najwygodniejszym materiałem jest bioplast, który właśnie tutaj Wam pokazuję, z racji tego, że przede wszystkim jest to materiał plastyczny, kompatybilny z ludzkim ciałem i dodatkowo też w razie gdyby na przykład zdarzyło Wam się jakieś przygryzienie, nie ma z tym problemu, że zniszczycie zęby. Drugim materiałem jest tytan, no ale wygoda tak naprawdę już zależy od Was, co bardziej preferujecie. Okej, Diana opowiedziała Wam o rodzaju biżuterii, jaka może być zastosowana. Sama posiada labrety z bioplastu, dlatego chciałbym poprosić Dianę, abyś opowiedziała nam, jak wygląda Twój proces gojenia. Czy moment, pora roku ma jakieś znaczenie, jeżeli chodzi o ten rodzaj przekłucia? Czy stosowanie przez kobiety make-upów, pudrów i innych upiększaczy pomaga, przeszkadza, czy trzeba jakoś to ograniczać? Tak, jeśli chodzi o wybór pory roku, no niestety, ale ja wybrałam najmniej odpowiednią, ponieważ było to lato. Wiadomo, latem nasze ciało jest opuchnięte. Dodatkowo czynniki zewnętrzne, takie jak słońce, będąc na plaży piasek czy woda, niestety nie wpływają korzystnie na proces gojenia, dlatego też musiałam zrezygnować z tych przyjemności. Sam makijaż też jest dość problematyczny, ponieważ stosowanie pudrów, podkładów, kremów czy innych kosmetyków niestety było tutaj w tym przypadku uciążliwe. Same okolice przekłuć musiałam bardzo omijać i uważać, żeby resztki nie dostawały się do środka i nie zatykały kanałów, nie utrudniając tym samym gojenia. A powiedz mi jeszcze, czy miałaś jakieś problemy w trakcie gojenia, z gojeniem, czy po zagojeniu wszystko było ok, czy zdarzają się jeszcze jakieś sytuacje, że coś się tam zaczyna dziać z tym przekłuciem, bo jeśli dobrze się orientuję, masz je już ponad 2 lata. Tak, jeśli chodzi o samo gojenie, na początku było ono dość problematyczne, ponieważ moje policzki dość mocno spuchły i wyglądałam zupełnie jak chomik. Dodatkowo, pomimo iż po około 5 miesiącach udało mi się wgoić te policzki, później problemy z nimi często się pojawiały. Były to różne sytuacje, na przykład osłabienie organizmu, czy na przykład jakieś problemy wewnątrz jamy ustnej. To powodowało, iż potrafiły pojawiać się stany zapalne, no i niestety musiałam się asekurować różnego rodzaju pomocami naturalnymi, bądź też bardziej farmakologicznymi. Z racji tego, że posiadasz labrety z bioplastu, czy zdarzało Ci się w trakcie, nie wiem, gojenia, czy po zagojeniu nadgryźć lub odgryźć kawałek kolczyka? Tak, bywały sytuacje, że zdarzyło mi się kilka razy przygryźć pręg kolczyka. Dodatkowo też podczas jedzenia ze 2 razy niechcący odgryzłam stopkę. Czyli nie jemy łapczywie. A teraz boom, hit, szok, wow! Cheek piercing z zastosowaniem mikrodermali. Jest to zdecydowanie ciekawsze rozwiązanie, ponieważ mikrodermale nie wychodzą tak jak labrety czy sztangi na wylot, więc dzięki temu policzki puchną zdecydowanie mniej. A jak się wszystko zagoi, no to jest po prostu raj dla Was. Jest taki wybór nakrętek wszelkiej maści. Turkusy, szafiry, opale, kolory, takie, owakie, biedronki, pszczółki, gwiazdki, czego tylko dusza zapragnie. A na zakończenie jest z nami Paulina, która równo 14 dni temu zdecydowała się na akurat taki rodzaj ozdobienia swoich policzków i troszkę jej podpytam, jak wygląda jej proces gojenia.
Więc Paulinko kochana, powiedz mi, czy miałaś jakieś straszne problemy z gojeniem, czy była opuchlizna, bo to się w sumie nadal jeszcze goi, czy była opuchlizna, czy coś się z tego sączyło, jak z malowaniem? Nie było jakichś większych problemów. Było o wiele łatwiej niż sądziłam tak naprawdę. Przez pierwsze 2 dni tam trochę krwi poleciało, ale też nie za dużo. Tak naprawdę to siniak mi się lekki zrobił, zielone miałam wokół, tu mnie trochę szczęka bolała, nie wiem dlaczego w tym miejscu tak naprawdę, tu nic nie miałam, a mnie tu szczęka bolała. No to ciągnie do opuchlizny Miałam też mogło lekko zieloną ciągnąć. kawę tutaj wokół tego, ale szybko zeszło, tak naprawdę nic więcej. Samo czy jakoś sobie radziłaś z tym siniakiem? No, To taka dobra rada na przyszłość, jeśli nie masz na przykład uczulenia na rumianek, to układy z ciepłego rumianku bardzo dobrze ściągają takie wylewy, siniaczki, więc jak jest na przykład coś od wewnątrz w wardze, też można sobie popłukać i takie akcje będą schodziły z ciepłym rumiankiem. ale szybko zeszło, więc... Czyli nic się nie sączyło z przekłuć? Opuchlizna jakaś? Opuchlizny prawie żadnej, ja tam nie zauważyłam za bardzo. No i to jest plus Tak, właśnie działo. mikrodermali, że nie jest to wykonane przekłucie na wylot. Dzięki temu te policzki na pewno mniej trochę puchną. A jak jest z make-upem? No, Uważałaś na początku w okolicach, tak jak prosiłem, czy... no ale uważam. Bardzo dobrze. Żółwik w takim razie dobrze. Nie no, ogólnie to nie dojeżdżałam tam w ogóle, bo bałam się, żeby nie zapaprać, właśnie wolę uważać, więc jak miałam te plasterki okrągłe przyklejone na noc, to jak je odklejałam, to jechałam tak jak tutaj miałam te plasterki naokoło, to tam już nie dojeżdżałam, nie przekraczało linii plasterka. Bardzo dobrze. Zawsze lepiej więcej zostawić wolnego No tak. miejsca. A z myciem? Gotowaną wodą przemywałam i biały jeleń. Tak Bardzo jak dobrze. rozmawialiśmy, no i wiadomo, Octenisept. No i wspaniale, Oczywiście. czyli ogólnie, że tak to ujmę, polecasz taki rodzaj przekłucia, bo jest mniej uciążliwy niż byłoby to na przykład zrobione na labretach. Zdecydowanie. A plus Zdecydowanie. jest olbrzymi, bo przynajmniej się nic od wewnątrz nie przygryza No przy jedzeniu. No i nie ma głowy jak bania po tych... Także kochani, Paulina sobie to chwali. Bardzo. Kończymy dzisiejszy odcinek. Bardzo dziękuję, że zgodziłaś się nam opowiedzieć o swoich doświadczeniach. Również dziękuję. Jeszcze nadal w trakcie gojenia. Cały czas jesteśmy w kontakcie. Jeżeli będziesz chciał zmienić te nakrętki na jakieś inne, przynajmniej niech od tego 6 kwietnia minie 1,5 miesiąca. 1,5. Miesiąc, 1,5, mniej więcej taki czas gojenia jest. I wtedy można próbować już coś wymienić. Dobra. Całkiem dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia. Misio na koniec. O.